Serdecznie zapraszam do odcinka 106 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 43. W poprzednim 105 odcinku opowiedziałem o mieście Aszur i polityce asyryjskiego władcy Salmanazara III. W tym odcinku opowiem o ludach, które doprowadziły do upadku Imperium Asyryjskiego. Medowie byli ludem indoeuropejskim, zamieszkującym w starożytności północno-zachodni Iran. Ziemie Medów, nazywanych Madai, znajdowały się na wschód od Mezopotamii, w górach Zagros. Niektórzy naukowcy twierdzą, że od tego ludu wywodzą się współcześni Kurdowie. Medowie założyli państwo około 700 roku przed naszą erą, a ich pierwszy król Dejokes, czyli mąż rozumny, zbudował pałac i mury obronne w mieście Ekbatan, stolicy państwa medyjskiego. Kolejny władca Medów, Fraortes, podbił Persję i wyruszył przeciwko Asyryjczykom. Jednakże poniósł klęskę i śmierć podczas wyprawy w 625 roku przed naszą erą. Syn i następca Fraortesa, Kiaksares, wyruszył ze swoją armią, aby pomścić śmierć ojca i zniszczyć stolicę Asyrii, Niniwę. Pomimo pierwszego zwycięstwa w starciu z Asyryjczykami, Medowie, zanim zaczęli oblegać Niniwę, zostali zaatakowani przez armię scytyjską króla Madiasa i Media znalazła się pod panowaniem Scytów. Scytowie byli koczowniczym ludem irańskim, wywodzącym się z obszarów pomiędzy Autajem a Dolną Wołgą. Pod koniec VIII wieku przed naszą erą zamieszkiwali północne okolice Morza Czarnego. Scytowie byli spokrewnieni z Sakami, czyli koczowniczymi plemionami zamieszkującymi w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą tereny Azji Środkowej. W VIII i VII wieku przed naszą erą lud ten zajmował obszary od Morza Aralskiego do wschodniego Turkestanu i od jeziora Bałchasz po Autaj i Pamir. Dariusz I, władca Persji, toczył wojny z Sakami i chociaż zdołał pokonać ich władcę o imieniu Skuncha, nie podporządkował tego ludu Persji. Około 160 roku przed naszą erą Sakowie pod naciskiem Jeschi, koczowniczego ludu pochodzenia indoeuropejskiego, opanowali miasta handlowe, takie jak Chotan, jak również grecką Baktrię i wschodni Iran. Około roku 130 przed naszą erą wtargnęli do północnych Indii i założyli tam państwo indo-scytyjskie, które upadło w 57 roku przed naszą erą, między innymi pod naporem Partów. Ze Scytami byli spokrewnieni również Sarmaci, czyli irańskie ludy koczowniczo-pasterskie. Od III wieku przed naszą erą Sarmaci zamieszkiwali obszary między Donem i Morzem Czarnym i żyli w wozach mieszkalnych, pasąc bydło domowe i konie. Byli oni znakomitymi wojownikami, wprawionymi do walki już od dzieciństwa, a ich taktyka wojenna opierała się na grupach lekkozbrojnych łuczników konnych. Kiaksares odzyskał władzę podstępem. Podczas uczty, którą wydał na cześć arystokracji scytyjskiej, w tym również króla Madiasa, nakazał upić zaproszonych, a następnie zamordować. Po ponownym objęciu rządów zawarł przymierze z Babilonią. Zwróćmy uwagę, w jakim celu Medowie zawarli sojusz z Babilonią i kto w tym czasie rządził tym państwem. Otóż król medyjski Kiaksares zawarł przymierze z ojcem Nabuchodonozora II, Nabopalasarem, w celu wspólnego ataku na państwo asyryjskie i przejęcie nad nim władzy. Nabopolasar był od 625 do 605 roku przed naszą erą
królem Imperium Nowobabilońskiego i założycielem 11. chaldejskiej dynastii babilońskiej. Był to bogaty Chaldejczyk, który po śmierci Aszurbanipala przejął w 626 roku przed naszą erą władzę w Babilonie i uniezależnił się od słabnącej Asyrii. Nabopolassar prowadził z Asyryjczykami wojnę przez około 10 lat, w której odniósł kilka zwycięstw, między innymi pod Arapą czy Gablini, oraz poniósł klęskę, kiedy zaatakował Aszur. Kiedy irańskie plemię Medów pod dowództwem króla Kiaksaresa zdobyło Aszur w 614 roku przed naszą erą, Chaldejczyk zawarł z nimi sojusz w celu dokonania podziału upadającej Asyrii. W 612 roku przed naszą erą Nabopolassar wspólnie z Medami oblegali i zburzyli asyryjską stolicę Niniwę i Kalchu. Jego zwycięstwo nad niepokonanym do tej pory wrogiem opisuje odnaleziona inskrypcja. Zniszczyłem kraj Subartu, obróciłem kwitnący kraj w zgliszcza i ruiny. Asyryjczyka, który od dawien dawna rządził wszystkimi ludami i którego ciężkie jarzmo było brzemieniem dla ludów kraju, jego stopy z Akadu zawróciłem, jego jarzmo odrzuciłem. Król Nabopolassar pochodził prawdopodobnie z plemienia Bit-Jakini. Według odnalezionych inskrypcji król ten był władcą kraju nadmorskiego pod panowaniem Asyrii i nazywał siebie człowiekiem ludu, niczyim synem. Chaldejczycy byli starożytnym ludem zachodniosemickim, który między XI a IX wiekiem przed naszą erą wyemigrował z Lewantu, czyli z krajów położonych na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Pierwsza fala najeźdźców na ziemię babilońskie składała się z Suteanów, plemion koczowniczych, które podobnie jak plemiona Habiru, od których pochodzili Izraelici, byli tradycyjnie zatrudniani jako najemnicy. Suteanami przybyli do Mezopotamii również Aramejczycy, jak i plemiona nazywane Kaldu, znane później jako Chaldejczycy. Suteanie nie mieli swojego króla jak Amoryci i prawdopodobnie byli spokrewnieni z Aramejczykami, protoarabami, a nawet, jak twierdzą niektórzy, byli unikalnym ludem semickim. Zajmowali głównie ziemię Suchum, położoną nad środkowym Eufratem. O Suteanach wspomina 8 z 382 listów z Amarny z 1350 roku przed naszą erą. W liście Birjawazy z Damaszku, władcy Syrii z XIV wieku przed naszą erą, do faraona czytamy: Zaprawdę wraz z moimi żołnierzami i rydwanami, wraz z moimi braćmi, moimi Apiru i moimi Suteanami, jestem do dyspozycji łuczników, gdziekolwiek król, mój pan, rozkaże. Chaldejczycy nie byli rodzimym ludem Mezopotamii, jak Sumerowie, Akadyjczycy, Asyryjczycy czy Babilończycy, których przodkowie osiedlili się w Mezopotamii już co najmniej od III tysiąclecia przed naszą erą. Między X a VIII wiekiem przed naszą erą Chaldejczycy najechali na obszar Babilonu i pod koniec VII wieku przed naszą erą stworzyli państwo nowobabilońskie. Państwo nowobabilońskie, zwane Chaldeą, ze stolicą w Babilonie, pod panowaniem dynastii chaldejskiej, istniało w latach od 626 do 539 przed naszą erą i obejmowało obszar Mezopotamii, Syrii, Palestyny, w większości pokrywając się z obszarem żyznego półksiężyca. Chaldejczyk Nabopolassar w latach od 610 do 607 roku przed naszą erą prowadził z Egiptem zwycięską wojnę.
W roku 607 przed naszą erą władzę przejął jego syn i następca Nabuchodonozor II, który w 605 roku rozbił armię faraona Necho II w bitwie pod Karkemisz. Nabuchodonozor II nie zdołał podbić Egiptu, ale podbił Syrię, Palestynę i część Fenicji. W 597 roku przed naszą erą zdobył Jerozolimę, a jej króla Jojakina przesiedlił do Babilonu, sadzając na tronie Królestwa Judy Sedecjasza. Bunt Sedecjasza w 588 roku przed naszą erą spowodował zburzenie miasta przez Babilończyków i uprowadzenie większości mieszkańców do Babilonu. Doszło również do zniszczenia pierwszej świątyni Izraelitów, wybudowanej przez króla Salomona w latach od 966 do 959 przed naszą erą. Imperium Chaldejskie upadło w wyniku najazdu króla perskiego Cyrusa II Wielkiego w 539 roku przed naszą erą. W czasach Imperium Perskiego Kserkses I zabronił nazywać Chaldejczyków Babilończykami. Współcześnie niektórzy błędnie nazywają Chaldejczyków Asyryjczykami, chociaż oba te narody nie mają ze sobą nic wspólnego i w starożytnej Mezopotamii były wrogo do siebie nastawione. Asyryjczycy byli doskonałymi wojownikami i nawet potężny lud Medów musiał sprzymierzyć się z Chaldejczykami z Babilonu, aby zaatakować stolicę Asyrii, Niniwę. Chaldejczycy ulegli w końcu Persom, którzy doprowadzili do upadku Chaldei, a Medów zaatakowali Scytowie, koczowniczy lud irański. Do Asyryjczyków, jak i Medów, powrócę w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofi2. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 106, w którym opowiedziałem o Chaldejczykach i ich sojuszu z Medami, skierowanym przeciwko Asyryjczykom. Serdecznie zapraszam do odcinka 107 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 44.